Jest, tak. Czwarty filmik, kolejne przygody. Tym razem Niemcy. Historyczne Niemcy. Game director for Hearts of Iron, and today we're finally going to talk about one of the most anticipated updates in Hearts of Iron 4. Pokaż coś fajnego, stary. Pokaż mi Adolfa. None other than the revamped Germany focus tree and systems. Germany is getting a rework with a plethora of new mechanics. No nareszcie, przecież ono nie miało drzewka od 10 lat. Part of the broader German rework included in the DLC, and for now we're going to focus on the shared mechanics along with the historical branch. Pada muzyka. To trzeba przyznać, że nawet jeśli te gry są za drogie, chociaż muzyka zawsze na najwyższym poziomie stoi. After the defeat in the Great War, harsh stipulations were put on Germany, with the Treaty of Versailles causing resentment and severe economic hardship. Hyperinflation and political instability defined the early 1920s. Jeszcze The ten Great kontekst Depression in historyczny. 1929 led to rising support for extremists like the Nazis. By 1936, Adolf Hitler had become the absolute ruler of Germany and started to rearm, thus violating the Treaty of Versailles. Germany, however, was far from ready for a global conflict when they invaded Poland, and we've made adjustments to better reflect that. You'll now need to focus on building up their strength with new national spirits and focuses. The economy, and each branch of the military, Heer, Kriegsmarine and Luftwaffe. Czy wam też się wydaje, że jakby ostatnio Paradoks ma właśnie takie jakby fazę na to, żeby tym bardziej znaczącym krajom zawsze dawać w tych duchach narodowych, tak jakby dzielić siły lądowe, siły morskie i siły powietrzne zawsze na takie trzy tutaj pierdolniki, nie? Ruscy to mają, Włosi to mają, Amerykańcy i Brytyjczycy chyba nie mają. Tam jakieś pseudo mogą mieć tego z drzewka, nie? Bonusy, ale tak jakby nie zaczynają od początku z tym. I teraz wydaje mi się, że taka moda ostatnio jest u Paradoksu, że oni, każdy kraj, który reworkują, to chcą, taki większy oczywiście, chcą mi dać takie właśnie tutaj, podzielić to na trzy te wszystkie siły, które mają osobne bonusy, jakieś tam wyjątkowe piekary albo pierdoły. No nawet spoko. No i oczywiście też ekonomia. Tutaj też Łysy nam powiedział, że chcą lepiej oddać to, że Niemcy podczas ataku na Polskę nie byli do końca gotowi na wojnę jeszcze światową. Z tego co rozumiem, oni gdzieś tam widziałem w tym w patch notesach, że chcą zrobić coś w rodzaju takiego, że można odpalić właśnie plan czasowy, który daje nam bonusy, ale tylko w konkretnych regionach, a nie, że właśnie odpala nam się bonus, nie wiem, do ataku na wszystko, tylko, nie wiem, powiedzmy do połowy Polski mamy tam zwiększony atak dla jednostek i tam przebicie się, czy co to tam było, breakthrough, więc całkiem takie, no, coś świeżego, ale... Face their own unique challenges. Przemysł. Niemiecki Wunder Przemysł. Hell-bent on becoming self-sufficient, Hitler launched the four-year plan in 1936, całkiem sporawe. aimed at rapidly To jeszcze muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo podoba mi się jakość tutaj tych artów, że są super fajnie zaznaczone właśnie jaka jest ścieżka, z tego co rozumiem, historyczna dla Niemiec, nie? Właśnie tutaj jak faktycznie naziści wybierali swoje, prawda, w rzeczywistości national focusy. Ale miłe, no, wydaje mi się, że to bardzo dodaje takiego smaczku i klimatu faktycznie takiego złoli, że nimi faktycznie gramy, więc bardzo miłe. Ciekawe, czy właśnie, bo chyba to jest pierwszy raz, kiedy coś takiego zrobili, nie? Wydaje mi się, że żadne inne wcześniejsze update'y do państw nie miały czegoś takiego. Mogły mieć może niektóre, albo takie decyzje mogły się odznaczać, że tam, nie wiem, Stalin faktycznie na nas patrzy, albo coś tam Włosi mieli, ale to wydaje mi się, że pierwszy raz taka faktycznie jakby pokazane, że totalnie cała ścieżka może być. Może tutaj już tego nie widać, tak? Ale gdzieś to było w tych. Central to this effort were the MEFO bills, which covertly financed military expansion in violation of the Treaty of Versailles. No, reworka potężnego While effective in dostałem. the short term, this financial scheme was unsustainable and contributed to Germany's growing economic instability, ultimately pushing the nation towards war. No to mi się akurat bardzo podoba. Ten rework, z tego co rozumiem, polega na tym, że właśnie na początku zaczynamy z bardzo fajnymi premiami, ale im dalej trwa rozgrywka, tym nasza ekonomia będzie bardziej upadać, co praktycznie zmusza Niemcy do ataku, nie? Zmusza ich w pewnym momencie do wypowiedzenia właśnie tej wojny, rozpętania wojny światowej. Więc wydaje mi się, że bardzo spoko rework. Taki przemyślany. In the new system, these bills will now more accurately reflect the strain, slowing down Germany's early military build-up and encouraging a more aggressive, expansionist No strategy. właśnie, bardziej ekspansjonizm. As Germany rearms, the percentage of consumer goods factories,
factories dedicated to civilian One będą production rosły will teraz z każdym increase each miesiącem. month, eventually reaching a kary. factor of 100%. This rising percentage represents the growing burden on Germany's economy, as all of your available resources are redirected to the war effort. You can, however, manage this through price controls, No, ale oczywiście which można temu temporarily zaradzić w slow jakiś the pewien increase, sposób. but it's Kontrolowanie only a cen, short-term fix. ale tylko na krótkotrwałe, no czyli With Germany's economy stretched to its limits, you'll need to go to war. no By trzeba doing so, zaatakować. you'll switch out Historycznie the bills oczywiście. to economy of conquest, which allows the seizure of gold and banking reserves from capitulated nations. This temporarily Też mi reduces się to the bardzo consumer podoba, goods bardzo fajna, factories, taka wyjątkowa depending on mechanika, the nie? number of factories in the Tak, w conquered zależności country's od core states. jakości However, podbitego kraju seizing reserves będą bariery. increases resistance in occupied territories, adding a further layer of difficulty. Ale After zabieranie securing enough utrudni, resources bo by no, conquest, będą Germany ci can powstańcy. stabilize its economy by achieving Ruch oporu. autarky, replacing the economy of conquest with a more sustainable Wirtschaftswunder. The non-historical industrial path starts by prioritizing Właśnie, bo są economic dwie growth. ścieżki, nie? Ta This oryginalna i path will ruin your economy, rozwali but down the ekonomię, ale line you can rebuild it stronger than ever. będzie jeszcze With fewer lepsza nad numbers, koniec, you'll ale get more pewnie nie do factories in wojny this się nie path, nadaje but they will kompletnie. take longer to come. No You właśnie, can get more dłużej. building slots, leaving room for even more factories. The trade-off To jest is jakby that the chcemy być focuses take longer to nieagresywni. complete and are locked behind tech and other various factors. Wojsko. The updated focus tree is somewhat larger than the old one, so you'll need to prioritize carefully. With No jest większe i Götterdämmerung, to Germany znacząco now większe. starts with fewer generals Wszystkie and field trzy marshals, właśnie but more armie. can be unlocked tam through no. various focuses in the army branch. No właśnie, no gałęzie armii. The important choice in this branch is how you want to shape your army. Do you want to expand upon the lessons from the Great War? O, Or do wielki... you want to rely on the more Albo- historically accurate new technology and tactics using Ty, podoba mi się to. Ej, bardzo fajnie. Patrzcie, jest olbrzymi wybór pomiędzy jakby chyba takim bardziej pierwszowojennym, właśnie prusackimi, dziedzictwo Prusaków, że rozumiem chyba, że bardziej skupia się na przykład na piechocie, na właśnie co tu jeszcze jest, lekcja z Wielkiej Wojny, zmotoryzowanie, artyleria i szturmowcy, tak, czyli to jest takie totalnie pewnie bardziej pod plan Wielkiej Bitwy, gdzie robimy siłę najpierw, czy tam na linii rozstawiamy wojsko, umacniamy się i wtedy dopiero planujemy atak i wypuszczamy piechotę z artylerią. Albo ścieżka nowoczesna, czyli blitzkrieg, nie? Można jeszcze sobie zobaczyć jakieś fajne bajery. Motocykle na każdy teren. O, zbieranie sprzętu, jakby to nazwać, no rozwalonego czy coś takiego, odzyskiwanie sprzętu zdobycznego. To może być ciekawe, pewnie zwiększy współczynnik albo dla wszystkich jednostek, albo dla tych kompanii, jak one tam miały te z kluczykiem, nie? Zmechanizowane, nie pamiętam dokładnie, naprawcze, coś w tym stylu. Maintenance, nie? Takie, że co mają utrzymać w ruchu nasze pojazdy, głównie ich niezawodność. Więc tu może na przykład zwiększy to współczynnik właśnie zabieranego podczas ataku czy tam obrony sprzętu od wroga. Tutaj jeszcze szkoła panzerów, zaawansowane jakieś badania, jakieś super pewnie czołgi najlepsze na świecie, no i tutaj łączy się to bardzo fajnie z powietrznymi siłami Luftwaffe, czyli te sztukasy i połączenie sił powietrzno-naziemnych. A jeszcze dalej w dół można stworzyć Afrikę Korps, bardzo fajne moim zdaniem, Skijäger na mroźne bajery, Panzergrenadierzy, bardzo fajne mi się wydaje drzeweczko. A można nawet wyłączyć te tutaj napisy. Mamy ulepszony system logistyczny, obrona Vaterlandu, to pewnie pod koniec, no takie w teorii historycznie pewnie to, ale każdy będzie chciał ulepszoną logistykę. Kriegslokomotive do pociągów pancernych, jakiś uran, coś tam, wzbogacanie uranu może? Coś z bronią atomową na pewno, ale bardzo fajne. Wydaje mi się, że to drzewko wojskowe bardzo super wygląda. tanks. Both options will offer different results to each other. No and will totalnie unlock inne different podejście mi się channels. wydaje. A, inni generałowie. Going down the Prussian legacy path will allow you to modify your state to bolster your military for a short while. Bewegungskrieg is of course meant to simulate Germany's Blitzkrieg during World War II, but this time represents a more traditional approach to the practice. The Blitzkrieg state modifier puts an emphasis on tank warfare. While the Blitzkrieg state modifiers might not last as long as the Bewegungskrieg one, they're packing quite a punch nonetheless. Czyli Choosing to dłużej, develop your panzer ale forces słabiej lub will mocniej, ale unlock two krócej. familiar faces, O, Erwin Rommel and Rommel. Heinz Guderian.
Guderian. While your land warfare strategy is vital, the air war also plays a critical role in Germany's success. Yeah. The key Pokażcie jeszcze to tak szybko sobie, zanim Łysy nam zaspoileruje. Fallschirmjäger. Okej, Formjagdwaffe. Też na pewno takie buffy może dostać to Luftwaffe ostatecznie. Tutaj badania i są 3 wybory, czyli bombowce strategiczne pewnie, taktyczne i właśnie nurkujące do kasy, nie? Do bliskiego wsparcia. Tutaj coś z rakietami można się pobawić. Choppery. Eksperymentalne obracające się pojazdy latające. UFO można, mam nadzieję, zrobić niemieckie, to będzie super. Reorganizacja Luftwaffe, jakieś logistyczne, obrona Rzeszy, to też już pewnie bardziej na finał, takie pseudohistoryczne. Jakieś tutaj linii, może nad radary pseudo. Szwadron nocnych jakiś tam do walki. Tutaj się łączy również, fajnie, że one się łączą, nie? Zawsze na krańcu jest jakieś połączenie miłe, chociaż tutaj właśnie tylko z tym. Z marynarką się łączy, wyłącz Łysy, coś tutaj. Aerodynamiczne badań instytut, to pewnie już do właśnie tych bardziej endgame'owych, zaawansowanych, aż w końcu America Bomber, te super odrzutowe, jakieś laserowe na całą mapę bombowce. Na razie super te drzewko jest rozwinięte. Will you follow the historical path, emphasizing dive bombers and CAS, or instead prioritize tactical and strategic bombers? Nikt w to nie pójdzie, To fix the gwarantuję. Luftwaffe's problems, you'll need to reorganize the Luftwaffe and solve logistical bottlenecks. But not while Göring is in charge. O, nie. If you decide that you don't need him, you'll unlock Helmut to Wilberg, who historically played a major role in developing German air warfare and combined arms Ciekawe. tactics. Göring jest pewnie zbyt gruby, żeby Luftwaffe, ulepszyć Luftwaffe, czego się pozbyć. Bonuses towards special projects for rockets and jets, along with numerous timed ideas and the highest number of aces in any focus tree. The naval branch works slightly differently from other branches. This time, Dlaczego? Dobra, to there are najpierw no wysłuchajmy, a mutually później exclusive sprawdzimy. choices, but you'll still need to prioritize. A no Once you nie start wyklucza się Plan Z zbytnio. or trade interdiction, the other path is locked until you complete either the High Seas Fleet or unrestricted convoy Trzeba raiding. dokończyć i After wtedy... finishing one of these focuses, the opposite path will be unlocked. In the end, though, you'll get a much stronger Kriegsmarine, and completing Seeherrschaft yields even further benefits. Dobra, to teraz można tutaj zobaczyć, zaraz się cofniemy jeszcze, żeby przejrzeć sobie, czyli Shearshaft, super jakieś siły morskie, movement dostają, Deep Oceans, Deep tego, znowu jakieś bonusy, Schwerschaft Grand Navy, organizacja, Spotnik, no, czyli potężne, totalne bonusy dla marynarki. Szczerze, też wydaje mi się, że no logiczne, że raczej nikt nie będzie iść w morskie Niemcy, to po prostu nie ma większego jakiegoś sensu, ale przejdźmy sobie tutaj, niech się rozświetli i sobie przeczytamy, czy tam sprawdzimy te wszystkie bajery, czyli w teorii nie ma coś, co blokuje jakąś bardzo mocną ścieżkę, ale jednak tak jak gościu powiedział, to jest historyczne, czyli pewnie Niemcy musieliby oryginalnie iść w tę stronę, żeby zakłócać handel na przykład z Wielką Brytanią tam i USA, łodziami podwodnymi. Pewnie tutaj mamy coś pseudo do wyboru, czyli czy chcemy tak jakby bardziej zakłócać tą tutaj linię zaopatrzenia jednostkami nawodnymi, na przykład niszczycielami, czy może jednak podwodnymi. No, nieograniczona wojna z konwojami, czy tam rajdowanie konwojów i wtedy dopiero potem odblokowuje się na przykład ta druga ścieżka. Plan Z to bardziej pewnie takie ulepszenia, nie ogólnie przemysłu, bardziej zaawansowanych jednostek, które długo się pewnie robią, więc wątpię, żeby ktoś tutaj bardziej chciał iść w tę stronę, bo no nawet jeśli mamy te stocznie, to nie chciałbym chyba zasobów na to przeznaczać zbytnio. Tak, flotę i jeszcze coś na samym środku. Circlix, coś tam. Marine, czyli pewnie jakieś ulepszenia do desantu morskiego. Atlantycka baza morska. Dominacja na Atlantyku. I to już się nie łączy. To jest po prostu jakaś taka odklejka różnych pewnie bonusów albo bardzo specyficznych zagrań. No i na samym końcu te ulepszenia. No, in the end, though, you'll get a much stronger Kriegsmarine, and completing Seeherrschaft yields even further benefits. Co to teraz? Polityczne. O ja, teraz będzie grubo, widzowie. Jak sam Göring. No to fajnie, bardzo, bardzo ładnie wygląda. A jeszcze cała prawa strona, której nie chcą pokazać. We've also added new icon frames, meant to help players understand which focuses were historically taken. To jest świetne, bardzo ładne.
Since this focus tree is pretty big, we wanted to highlight and differentiate the historical path from alt history options. The frames are optional and can easily be turned on and off. To szczerze bardzo bym chciał, żeby właśnie w przyszłości więcej bajerów tak było w DLC i innych. But from there, you can choose different paths for the Reich. You might focus on re-establishing old German colonies in Asia and Africa, invade the United States from the west, or secure trade deals in the Middle East. The Far Eastern path lets you reclaim old colonies and decide whether to align with China or Japan, Ja setting pierniczę. the stage for future conflicts with the Soviets or the USA. When it comes to the Soviet Union, the focus largely remains the same, with the alliance with the USSR now limited to 2 years. This short-lived alliance gives you time to focus on the Western Front before inevitably turning your attention to the Eastern one. In Europe, focuses like Operation Sea Lion and a revamped Anschluss await, along with diplomatic options to sway countries to your side if Operacja you'd Lew rather not Morski. crush them with your panzers. A key decision involves choosing between Ribbentrop's reorganization of the Wehrmacht, leading to the Molotov-Ribbentrop Pact, and the Aha, i dismissal to of jest several historyczne. generals, Albo lewa or ścieżka. siding with von Neurath and preparing for future wars without Soviet cooperation. Once you've made this choice, you'll move on to Anschluss, Anschluss. which now has higher requirements, though Austria's military remains weak and poorly equipped. With Austria under your control, the world is yours to conquer. Ta muzyka. Added to the remilitarize the Rhineland focus is the bribe senior officers branch, which was a very real przekupienie. thing and part of the reason why so many generals remained loyal to Hitler. Going Aha, down this bo ich path will przekupił po lead to a prostu. hefty amount of perks from your generals and in the scientific field. Bardzo spoko się zapowiada. Reichskomisariaty, o właśnie one The rework new miały mechanics dostać. for Reichskommissariats add a unique layer to managing conquered territories. You unlock this system by completing the Uplift the Rosenberg office focus in the fascist branch. Alfred Rosenberg, who oversees these projects, won't appear as a typical advisor or national spirit. Instead, you'll find him in the decision category, Okej, chłop siedzi with tutaj. bonuses tied to his role that grows stronger as you create more and more Reichskommissariats. A, i on się Now, wzmacnia, why chłop. create these puppets rather than simply occupying the territory? Well, the MIFO Bills system makes direct control of non-core territories increasingly costly. Reichskommissariats offer you a solution, with their own leaders and national spirits providing various bonuses. You'll also get to choose between a German governor who excels at suppressing resistance and extracting resources, or a local collaborator better suited for gaining compliance. Czyli znowu jest wybór. Reichskommissariats lack core territory, much like Italian East Africa, but their bonuses make up for it. They also introduce contested ownership, meaning they don't control a state unless you already occupy it. This prevents issues like skewing surrender progress, especially in campaigns like the invasion of the Soviet Union. Initially, you'll only have access to European Reichskommissariats, but Ale będzie later można focuses can unlock rozszerzyć. similar states in other parts of the world. I cały świat to będzie jeden wielki Reichskomisariat. O, wewnętrzny krąg, to właśnie jak to działa? The inner circle is a brand new mechanic, unique for Germany. Totalnie nowe. Lubię takie właśnie, to akurat, to mogę tu zatrzymać. To jest moim zdaniem właśnie jakby mechaniki, które faktycznie wyróżniają w najlepszy sposób dany kraj, czyli we Włoszech jest na przykład właśnie ta siła między Radą a Mussolinim, chociaż ona jest taka, to była jedna z pierwszych w sumie takich rzeczy, więc okej, jakby rozumiemy, że jeszcze Paradoks nie wiedział dokładnie, co tam się odwala. Później mamy ZSRR i psychoza Stalina, też to jest totalnie wyjątkowa mechanika tylko dla tego kraju i znowu mamy wewnętrzny krąg Adolfa, który również mają tylko Niemcy. Moim zdaniem to jest właśnie to, co mi chodziło. To, co najbardziej chyba lubię w Hoju, czyli taka totalna wyjątkowość. Jedyna w sobie mechanika tylko dla jednego kraju, a nie, że właśnie tak jak tam widzieliśmy, to dokładnie o tym mówiłem, że te 3 działy armii, nie? Że właśnie by każdy z krajów to dostaje, przez co to straci na swojej wyjątkowości, a dzięki takiemu czemuś, no jest to po prostu cały czas totalnie fajne i świeże moim zdaniem. The Nazi government operated with 2 parallel bodies, the official government and the Nazi party. These often clashed, with officials plotting against each other to gain Hitler's favor. Hitler is famed for encouraging this competition as long as it served his interests. The overlapping roles between party officials and government institutions
created a chaotic and conflicting administrative system. Okej. In the inner circle, the infighting and parallel administration within the Nazi regime are represented by allowing key figures to complete focuses in their own branches. You can work on multiple focuses simultaneously, but only 3 Reichsleiters can ascend and complete focuses at tylko the same trzech. time. Mhm. The interface is shaped like a pyramid, with Hitler at the top, and you can swap out which Reichsleiters ascend depending on your needs. Each Reichsleiter offers unique bonuses based on their historical piernicze. roles, and their traits and effects are visible in both the focus tree and the national spirit tabs. It's important to note that while ascending Reichsleiters can give you advantages, it comes at a cost, with each one requiring a daily political power Codziennej expenditure, władzy. which will increase as they complete more focuses. Mhm. However, the party chancellor, whether Bormann or Hess, provides a daily political power bonus that helps offset these costs. Another key aspect of this system is the ultimate ability to replace Hitler with an alternative Führer like Himmler, Göring, Goebbels, or Hess. To achieve this, you must have 3 Reichsleiters fully complete their focuses and then finish the "a strong successor" focus. This provides a new layer of political maneuvering, giving players different effects as they guide Germany down alternate historical paths, all the while decluttering the crowded political advisor list and allowing for more strategic flexibility. With the introduction of the inner circle, some changes have been made to the political advisor selection. Some of the more prominent historical figures, like Himmler, Goebbels, and Speer, now belong to the new system instead of the old. Aha, przenieśli The ich po Germany prostu. rework has been one of the top requests for the community for a long No, kto time, by się spodziewał. and we've been working very hard to bring it to life. Next time, we'll talk about the new mechanic, raids. Rajdy watching. następnym razem. Spoko. Bardzo fajne, moim zdaniem, no nie dość, że no tak jak gościu powiedział, ten remake niemiecki był potrzebny od tysiącleci po prostu. Niemcy byli tak smutnym krajem, to wydaje mi się, że dobrze im to wyszło. Mają swoją wyjątkową mechanikę, drzewko wydaje się bardzo duże, fajne, rozwinięte, bardzo tematyczne, bardzo ładne w ogóle w te arty, dające też mnóstwo różnych opcji i to takich fajnych właśnie nie tylko, powiedziałbym, jakby to nazwać historycznych czy pozahistorycznych, ale takich właśnie, o których nawet jakby no w poprzednim drzewku nawet nie było czego szukać, nie? Jak taki tutaj był ten blitzkrieg przez ocean, że można zaatakować w ogóle USA z zachodu, a nie od wschodu, właśnie jakieś odzyskanie kolonii, jakieś te wszystkie takie smaczki, albo w ogóle cały ten system polityczny, który też będzie dawał pewnie mnóstwo, ale to mnóstwo tutaj takiej wolności jakby, żeby grać po swojemu. Moim zdaniem świetne. Jedna z najlepszych rzeczy prawdopodobnie. Druga najlepsza rzecz poza tym, co mi oczywiście się podobało, czyli te badania, tajne badania, projekty, bo to też uważam, że zwłaszcza z modami to będzie najlepsza rzecz, ale tutaj bez modów, no myślę, że rework niemiecki to jest najfajniejsze, co przytrafiło się w tym dodatku.